Cześć! Kupując tani sekator, musimy być świadomi, że po kilku sezonach on będzie się zachowywał właśnie w taki sposób. Przestanie spełniać swoją funkcję. Zobaczcie, jak ciężko przeciąć taką drobną w sumie łodyżkę trawy ozdobnej. Ten sekator odmawia prawidłowego działania. Zobaczcie. Ale jest szansa go w jakiś sposób naprawić, czy też usprawnić. Ja, korzystając z tego, że zbliża się zima, nie ma właściwie nic do roboty na działce, spróbuję pokazać Wam, jak naprawić taki oto sekator. Sprawność sekatora najłatwiej sprawdzić na takiej oto białej kartce. W ręku trzymam sekator, który naprawiłem dosłownie przed chwilą i zobaczcie, spisuje się on w miarę dobrze, a właściwie wcześniej ciął tak jak ten zielony, który też Wam tu zaraz pokażę, ale zobaczcie, powinno to ciąć właśnie w taki sposób, praktycznie jak nożyczki. Jeśli w taki sposób sekator tnie białą kartkę, to znaczy, że jest sprawny. A zobaczcie ten. Praktycznie tej kartki nie da się uciąć, więc sekator albo jest do wyrzucenia, albo jest do usprawnienia. I właśnie teraz zabiorę go do domu i postaram się pokazać Wam, jak go usprawnić. Na początek musimy rozkręcić sekator. Bez tego praktycznie nie uda nam się naprawić tego urządzenia. Rozkręcanie nie powinno być trudne, ponieważ główne ostrze jest połączone ze stalnicą lub też kowadełkiem. Ja to nazywam akurat przeciwostrze jedną śrubeczką. No i wystarczy zdjąć sprężynkę, wyjąć śrubkę i mamy praktycznie sekator rozkręcony i przygotowany do działań naprawczych. No i zobaczcie, tutaj na tym przeciwostrzu jest masa zabrudzeń, które powstały, kiedy sekator spełniał swoją funkcję, czyli ciął prawidłowo. Tych zabrudzeń musimy się pozbyć w pierwszej kolejności. Także działamy. Do usunięcia takich zabrudzeń wyschniętych, które przylegają do stalowej powierzchni, najlepiej użyć takiego nożyka z wysuwaną żyletką lub też nożyka tapicerskiego. Tak on się prawidłowo nazywa. Taki nożyk bardzo sprawnie zeskrobie nam te wszystkie zabrudzenia, nie uszkadzając przy tym powierzchni ostrzy. No i sami zobaczcie, że idzie to całkiem płynnie. Taki zaschnięty osad powoduje to, że zwiększa się odległość między ostrzem tnącym, a tym właśnie przeciwostrzem, który teraz staram się tutaj wyczyścić. No i to powoduje, że sekator staje się mniej efektywny, no i przestaje ciąć. Dlatego w pierwszej kolejności, jeszcze nawet przed ostrzeniem, musimy takie zabrudzenia usunąć. Taki osad, który potem wysycha, powodują najczęściej gałązki, które wydzielają oczywiście soki, no i one sobie tam zasychają. Usuńcie sobie takie zabrudzenia nie tylko z ostrza, przeciwostrza, ale także w miejscu, gdzie wchodzi śruba, która mocuje te dwa elementy, ponieważ ona również ważna jest w docisku, aby nie powstawał nam zbyt duży dystans między właśnie ostrzem a przeciwostrzem. Myślę, że tak będzie dobrze.
No i teraz ostrzenie. Ostrzymy tylko i wyłącznie jedną część sekatora. Zobaczcie, trzymam ją w dłoni. Poznacie ją po tym, że jest ona w miarę ostra. Używamy do tego pilniczka. To zależy od Was, o różnej gradacji. I ważne jest, aby to ostrze ostrzyć tylko z jednej strony. Zobaczcie tutaj, a tutaj ma stronę płaską. Tej płaskiej części nie ostrzymy. Ostrzymy tylko tutaj to miejsce, gdzie jest takie jakby zagłębienie, taki skosik. I ten skosik musimy odpowiednio naostrzyć. Robimy to w taki oto sposób, ocierając powierzchnię o nasz pilnik. Na początku ostrzmy to z wyczuciem, nie wkładając w to wielkiej siły, tak aby wyczuć to ostrze, które ostrzymy. No bo prawdopodobnie jeśli to jest jakiś chiński sekator, takie ostrze jest dosyć słabej jakości i kontrolujmy sobie poziom naostrzenia. Jeśli poczujemy na palcu, że ostrze mogłoby przeciąć naszą skórę, znak to, że już właściwie jest naostrzone. Możemy spróbować ostrzyć w różnych płaszczyznach, potem na przykład zwiększyć siłę nacisku, no i tym sposobem powinno nam się w stopniu doskonałym naostrzyć to właśnie ostrze. Moje już jest naprawdę ostre. Czuję to na palcu. Jakbym troszkę dołożył siły, no to mógłbym sobie przeciąć. Ale można jeszcze troszkę przyostrzyć takimi mocniejszymi ruchami, tak jak tutaj widzicie. I wtedy będzie już naprawdę żyletka. Starajmy się jedynie robić to w taki sposób, aby za bardzo nie poszarpać tego ostrza, no bo wtedy ono zostanie uszkodzone. Ale jeśli nawet troszkę poszarpiemy, no to jeszcze nic złego się nie stanie, ponieważ będzie można to wyrównać. Są takie specjalne osełki do ostrzenia sekatorów, a jeśli takiej nie posiadacie, no to najlepiej wybrać jakiś taki pilnik o najmniejszej gradacji. Wtedy uszkodzenia ostrza powinny być minimalne. Dobrze, mój chyba już jest gotowy. Mógłbym tutaj uciąć sobie już palucha, jak żyletką. Au! No, zaraz poleci krew. Znak to, że ostrzenie jest już zakończone. Drugiej strony oczywiście nie ostrzymy, ale może się tak zdarzyć, że powstaną tam takie zadziory. No i takie zadziory najlepiej również usunąć takim oto nożykiem tapicerskim. Wtedy one ładnie się wyrównają i właściwie ostrzenie na tym możemy zakończyć. Tą czynność też wykonujcie z należytym wyczuciem. OK. Kiedy już zakończyliśmy ostrzenie, warto sobie obie części naoliwić. Może to być jakaś oliwa do maszyn, ale może to być również najbardziej popularny, uniwersalny preparat, który tutaj zresztą widzicie. No i obie części należy jeszcze przetrzeć, tak żeby one były naoliwione. Takie najtańsze sekatory są wykonane ze stali o słabej jakości. No i po takim ostrzeniu, kiedy zetrzemy taką ochronną warstwę, sekator będzie miał tendencję do rdzewienia. Dlatego taki zabieg jest bardzo potrzebny.
No a potem jeszcze też przy używaniu pamiętajmy, aby sekator właśnie po użyciu dokładnie wytrzeć. No a jeśli przechowujemy go gdzieś w jakiejś wilgotnej piwnicy, no to również należy porządnie to wszystko naoliwić, żeby nie rdzewiało. Dobrze, myślę, że tak będzie idealnie. No i teraz czas wyregulować nasz sekator, który jest już wyczyszczony, naostrzony. Oczywiście najpierw musimy go poskręcać, co może nie być aż wcale takie łatwe, bo sekatory są różne. Akurat w moim przypadku nie ma z tym żadnego problemu, ponieważ wystarczy tylko i wyłącznie dokręcić tutaj tą śrubeczkę. No i teraz musimy odpowiednio tą śrubkę uregulować, tak żeby oba ostrza, ostrze i przeciwostrze były idealnie dopasowane, ponieważ tylko i wyłącznie wtedy nasz sekator będzie działał prawidłowo. Także musimy sobie z wyczuciem dokręcać tą śrubę, tak aby znaleźć odpowiedni moment, kiedy ostrze będzie lekko ocierało o przeciwostrze i wtedy sekator będzie prawidłowo ustawiony. Tak chyba będzie ok. Chociaż jeszcze jest delikatna przerwa. Ciężko prawidłowo opisać słowami tą czynność, ponieważ każdy sekator jest inny, ale myślę, że kiedy już zaczniecie to robić, intuicyjnie wszystko ładnie się dopasuje. Jeszcze oczywiście zapomniałem założyć sprężynki. No i zobaczcie, teraz widać, nie ma tam żadnej przerwy, chociaż jeszcze delikatnie spróbuję dokręcić w prawo. O, teraz już jest lepiej. Jeszcze troszkę. No, teraz już jest za mocno, ponieważ sprężynka nie cofa. Dlatego odkręcę jeszcze delikatnie. No, już jest lepiej. Jeszcze odkręcę. I teraz jest idealnie. Wydaje mi się, że sekator jest już usprawniony. Mówię usprawniony, no bo wiecie, jak to potem może działać w praktyce. Ale tutaj nie ma żadnej przerwy. Sekator raczej działa płynnie i myślę, że będzie spisywał się całkiem prawidłowo. Na sam koniec warto jeszcze sobie tutaj w miejsce, gdzie wchodzi śruba, również wstrzyknąć troszkę preparatu, dokładnie oczyścić, poprawić jeszcze tutaj. No i na tym nasze działania pielęgnacyjne powinny się zakończyć. Sekator powinien jako tako działać jeszcze przez kilka sezonów, miejmy nadzieję. Spójrzcie, ile tego brudu powstało w trakcie czyszczenia tego sekatora. Całkiem sporo, prawda? Trzymajcie się. Cześć!